Zgaduję, że pewnie tak jak ja też używasz różnych helperów od AI. I chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać o tym, czy to nam pomaga, czy nam przeszkadza w pracy dewelopera. To prawda, mam pewne doświadczenie z helperami AI i używam sztucznej inteligencji na wielu płaszczyznach. Może taki mój podział wyglądałby w ten sposób, że przede wszystkim AI pozwala mi tworzyć wiadomości. Myślę, że to jest takie szerokie zastosowanie, nie tylko ograniczone do naszej pracy. Dodatkowo już od dawna pomaga mi kodować. Używam sztucznej inteligencji jako zamiennika do dokumentacji. To jest jakby drugie zastosowanie, gdzie prowadzę rozmowę na temat jakiegoś projektu albo na temat jakiegoś problemu, który próbuję rozwiązać i wtedy sztuczna inteligencja towarzyszy mi w tym procesie. Jest tak trochę jak rubber duck i to bardzo pomaga. A trzecią kategorię, jaką widzę u siebie, to coś, co odkryłem ostatnio, z racji tego, że była premiera ostatnio Codexa od OpenAI, który jest agentem CLI i pozwala mi nie tylko mnie wspiera w tworzeniu oprogramowania, ale wręcz na podstawie moich promptów to oprogramowanie tworzy za mnie. Więc mam takie 3 levele, 3 schodki, jak AI uczestniczy w moim codziennym życiu. A jak to wygląda u ciebie, Adam? Podobnie, ale nie do końca. Ja głównie używam AI do pomocy w trakcie kodowania, gdzie on działa jako takie autouzupełnianie, gdzie mogę zobaczyć szybko, co on mi proponuje. Jeśli się z tym zgadzam i to jest to, czego oczekuję, to po prostu klikam Tab, Enter, czy co tam jest akurat ustawione, żeby zaakceptować to. A jeżeli mi się nie podoba, to piszę dalej sam i ewentualnie czekam na kolejną podpowiedź. Dodatkowo używam też AI do tego, żeby w cudzysłowie z nim pogadać w momencie, kiedy na przykład występuje mi jakiś błąd i nie mam na przykład pomysłu, jak z tym błędem pójść dalej. Wtedy wklejam taki błąd do AI i traktuję go jako taką wyszukiwarkę na sterydach, tak żeby szybciej znaleźć informacje niż przekopywać się na przykład przez tony wyników w Google. Dodatkowo też używam AI do tworzenia treści. Chociażby do tego, żeby wygenerować trochę dokumentacji, ale głównie takiej technicznych opisów funkcji i tak dalej. Oraz ale to bardzo pomaga mi w pisaniu testów. Masz na myśli testy jednostkowe, testy end-to-end w twojej aplikacji? Głównie jednostkowe, ale również też end-to-end. Ogólnie mam wrażenie, że świetnie się sprawdza w pisaniu testów do kodu, który już istnieje. Z jednym małym ale, które zauważyłem, że trzeba pierwszych kilka testów napisać samodzielnie, żeby wyczuł styl, w jakim te testy powinny być pisane. W momencie, kiedy już testy są, to już sobie całkiem fajnie radzi z dokonywaniem kolejnych testów i bardzo fajnie sprawdza, które kawałki kodu jeszcze nie były pokryte i w momencie, kiedy zaczynasz pisać następny test, nie powtarza się, tylko dobiera faktycznie te ścieżki, które jeszcze nie były przetestowane. A jak sobie radzisz, bo chciałbym się dowiedzieć z twojego doświadczenia. U mnie takim krokiem milowym w integracji mojej pracy ze sztuczną inteligencją był Codex. Ponieważ Codex jest agentem AI, który instaluje na swoim lokalnym komputerze i automatycznie ten agent, jak mu udostępnisz dany katalog, to wiadomo, z tego logicznie wynika, że ten agent ma dostęp do wszystkich plików, więc ja nie muszę się bawić w żadne dostępy do repozytorium i tak dalej, to jest tylko lokalna kopia mojego kodu na moim komputerze. Więc agent może wszystko analizować, nawet Codex tak ładnie mówi, jaką fazę aktualnie przetwarza, czyli na przykład czyta pliki, później analizuje pliki, później tworzy pliki, więc masz taki wręcz real-time, na żywo podgląd, co się dzieje, jak on pracuje z twoim kodem. Jak sobie radzisz, bo mówisz, że ty nie używasz chyba Codexa jeszcze, nie Codexa nie używam. Jak sobie radzisz z tym, że AI ma dostęp do
do twojego kodu. Czy to jest integracja w twoim edytorze kodu, czy to jest jakiś permission na poziomie repozytorium? No to już ci tłumaczę. U mnie sprawa jest o tyle ciekawa, że ja pracuję dla klientów. W związku z tym mogę używać tylko i wyłącznie tych narzędzi, które klient dostarczy. A dla aktualnego klienta pracuję przy wykorzystaniu GitHub Copilota. Jest to wersja dedykowana dla tego klienta, która prawdopodobnie, nie wiem, nie wnikałem aż tak bardzo, nie udostępnia tych danych nigdzie dalej, które są wykorzystywane, więc mogę sobie spokojnie dać pełen dostęp do kodu i nie muszę się tym martwić. Dodatkowo korzystam z VS Code'a jako edytora, w którym pracuję i wykorzystuję taką sztuczkę. Mam wrażenie, że odkąd zacząłem to robić, to działa mi ten AI znacznie lepiej. Mianowicie nie mam wiele workspace'ów, czyli tych przestrzeni, w których pracuję, czyli nie mam jeden workspace per projekt, nad którym pracuję, tylko mam zebrane wszystkie projekty w jednym workspace'ie, czyli tak naprawdę zmienia mi się poziom zagłębienia. Mam workspace i później katalog na każdy projekt, na którym pracuję. Dzięki czemu mam wrażenie, że AI lepiej rozumie mój styl tworzenia kodu, mój styl pracy i wykorzystuje bardziej smaczki, których użyłem w innych katalogach. Czyli dla AI to jest trochę jakbym miał jedno wielkie repozytorium kodu zamiast wielu mniejszych. Więc tak to u mnie wygląda. I teraz wprost już odpowiadając na twoje pytanie, z racji tego, że jest to dedykowana wersja Copilota dla korporacji, to nie obawiam się udostępniać kodu wewnątrz. Natomiast gdybym miał pracować na takiej publicznie dostępnej wersji Copilota, nawet jeżeli jest lekko płatna, ale nie mam dedykowanej umowy podpisanej, że nikt nie będzie korzystał z tych danych, w tym momencie na pewno nie byłbym w stanie pracować z kodem klienta. Natomiast z własnym kodem, który i tak bym chciał udostępnić na open source, myślę, że nie miałbym z tym problemu, nawet żeby AI się na nim uczyło. Mhm. To ciekawe, bo to jakby reprezentujemy trochę inne podejścia. Micodex, że tak powiem, rozwiązał ten problem poprzez to, że jest uruchomiony lokalnie, ale rozumiem, że są różne sposoby na pracę z AI i to jest fajne. To jeszcze jedno pytanie, żeby nam nie uciekł może ten temat testów, bo wspomniałeś, że jesteś zadowolony akurat w tej części, kiedy sztuczna inteligencja ci pomaga. Co jest takiego, co sprawiło, że masz takie zdanie? Czy to jest znajdywanie jakichś edge case'ów? Czy może same testy są lepiej napisane? Albo masz w nich coś, o czym ty byś nie pomyślał tak w pierwszej chwili, a co jest bardzo potrzebne w testach? Co jest lepsze niż testy pisane przez człowieka? Żadna z tych odpowiedzi, które udzieliłeś. Dla mnie najważniejszy jest czas potrzebny na napisanie testu. Niestety pisanie testów często jest to klepanie bardzo podobnych rzeczy jedno za drugim, chociażby definiowanie mocków, tak, jak ten mock ma zadziałać, jakie metody mają być zamakowane, jakie nie. AI, mam wrażenie, że radzi sobie z tym bardzo dobrze, ponieważ zna kontekst, w jakim to pisze. Więc jeżeli zaczynam tworzenie mocka, to on automatycznie już wie, które metody są używane w kodzie, bo widzi ten plik obok i jest w stanie podpowiedzieć mi dokładnie te metody, co trzeba. Wie, jaki jest oczekiwany output z tego pliku, tak, czy z tego kawałka funkcji, czy z tego miejsca. Wie, jaki jest oczekiwany input. Dlatego też świetnie sobie radzi z podmienianiem parametrów. Dodatkowo to, co mi się bardzo podoba, to jest pilnowanie nazewnictwa, tak? Z racji tego, że wie, jak się będzie dana rzecz nazywać, tak, albo widzi jakąś wartość, to powtarza tą wartość i ja nie muszę pamiętać, czy ja tam napisałem testowy sekret, czy sekret testowy, tak, w ramach jakiejś wartości. On automatycznie podpowie mi dobrą. Ostatnio pisałem rozwiązanie, w którym korzystałem z szyfrowania RSA do przesyłania danych i na potrzeby testów potrzebowałem też zamieścić po prostu jakiś tymczasowy klucz publiczny i prywatny, żeby móc przetestować, czy rozwiązanie działa prawidłowo. I w momencie, kiedy potrzebowałem w innym pliku też jeszcze skorzystać z tego klucza, to on, znając kontekst, podpowiedział mi dokładnie ten klucz, co potrzebuję. Więc pod tym względem jest bardzo, bardzo fajnie. No i przyspiesza znacząco pisanie testów, gdzie powiedzmy te asercje są dosyć długie, gdzie trzeba wymyślić tytuł asercji. Całkiem dobrze sobie z tym radzi, więc zdjął ze mnie naprawdę duży ciężar. Oszczędność czasu Tak. To jest bardzo ważna i
no, duża rzecz, tak? W dzisiejszych czasach i w naszej pracy. Tak, aczkolwiek chciałbym się podzielić zagrożeniem, które widzę. Mianowicie przez to, że AI ściągnął ze mnie ciężar pamiętania większości asercji, tak, jakie były dokładne nazwy tych asercji, bo ja tylko piszę zazwyczaj początek i on już doskonale wie, jaką asercję chcę użyć. 2, też zauważyłem, że samą składnię zaczynam zapominać, bo nie piszę jej, bo zaczynam tylko jakiś kawałek, a on dalej to dokończa za mnie, więc tutaj zagrożenie jest według mnie dosyć duże, że się teoretycznie uwsteczniamy. Idąc do przodu się uwsteczniamy, taki paradoks. Bardzo, bardzo ciekawy temat. To może w tym temacie zagrożeń ja się podzielę doświadczeniem, który widzę u siebie po kilku miesiącach używania AI, jakie widzę zmiany w sobie. Bo nie da się ukryć, że to jest duży wpływ na naszą pracę, na naszą codzienność. Mam takie 2 przykłady. Pierwszy to jest Laravel, w którym mam doświadczenie i umiem korzystać z frameworka i piszę w nim od lat. A drugi przykład to jest React, a dokładnie Next.js, którego się uczę. I wcześniej jak się uczyłem czegoś nowego, to musiałem znaleźć sobie jakiś tutorial, który by mnie wprowadził w podstawowe pojęcia, albo znaleźć sobie problem, który rozwiążę w tym nowym języku i starać się na podstawie dokumentacji czy podobnych rozwiązań znaleźć rozwiązanie i w ten sposób się uczyć. Czyli ta wiedza, ona jakby przychodziła do mnie stopniowo, w bardzo kontrolowany sposób, w małych dawkach, ponieważ raczej na początku rozwiązujesz proste problemy, robisz prostą stronę albo prosty jakiś algorytm implementujesz, a dopiero później przychodzą bardziej skomplikowane rzeczy. I teraz może zacznę właśnie od tego Next.jsa. Moje doświadczenie jest bardziej oparte o Nux.jsa, który jest frameworkiem zbudowanym na Vue.jsie, więc to też nie jest tak, że ja kompletnie nie znam frontendowej technologii. Umiem pisać aplikacje, ale w trochę innym frameworku, więc różnice są. I powiem szczerze, że po kilku miesiącach nauki Next.jsa i Reacta w ten sposób muszę przyznać, że moja taka pewność siebie, jak ten język znam, jest praktycznie żadna, ponieważ uczę się tego tylko i wyłącznie przy pomocy AI. Jeżeli chcę coś rozwiązać, pytam AI, jak to zrobić w Next.jsie, jak to zrobić w Reakcie. Mam jakiś problem, tak jak ty, używam ChatGPT akurat jako taką wyszukiwarkę na sterydach i też jakby mam te gotowe odpowiedzi. Często ta nauka, ona jakby jest przy wyłączonym myśleniu, chyba tak to najlepiej zobrazować, czyli raczej ty ślepo ufasz, że co ci AI powie, to tak powinno działać, a nie ma tej takiej autorefleksji czy walidacji opartej o naukę, o studiowanie dokumentacji i tak dalej. Więc tutaj widzę jedno zagrożenie, taka umiejętność pisania kodu bez zrozumienia, jak to naprawdę działa. A drugie zagrożenie wychodzi mi z technologii, którą już bardzo dobrze znam i spędziłem kiedyś prawie pół godziny na kłótni ze sztuczną inteligencją, ponieważ chciałem zrobić jedną rutę w routingu u siebie w aplikacji, która miałaby się połączyć z inną bazą danych. I powiem szczerze, że zadanie trywialne. Moja intuicja i moje doświadczenie podpowiedziało mi, że to powinno być możliwe. Więc nawet nie pytałem ChatGPT, czy jest to możliwe, tylko zapytałem, jak to zrobić. I ChatGPT przedstawił mi kilka rozwiązań, wysnuł bardzo wielkie teorie na ten temat, które są lepsze, które gorsze. Przetestowałem wszystkie te rozwiązania, żadne nie działało. I mówię, Co jest? no i mówię, że tu mam błędy, to nie działa, coś jest nie tak. W końcu ChatGPT się poddał i powiedział, wiesz co, Radek, niestety to, co próbujesz osiągnąć, nie jest możliwe do zrealizowania w Laravelu w natywny sposób. Musisz stworzyć bardzo customowy helper, który ci, czy middleware, który ci pomoże osiągnąć to, co chcesz uzyskać. I tu mi się zapaliła czerwona lampka, ponieważ w mojej głowie to było coś trywialnego i powinno być dostępne natywnie. Oczywiście moje lenistwo sprawiło, że nie wyszedłem spoza ChatGPT, tylko ta czerwona lampka była takim właśnie pushem.
tą taką przyczyną, że ja sobie sam to sprawdzę, ja już sobie pójdę do tej dokumentacji i sobie to sprawdzę. I faktycznie minęły 2 minuty, zlokalizowałem miejsce w dokumentacji, bardzo podstawowa funkcja, metoda, którą mogę sobie w klasach routingu korzystać, żeby połączyć się z inną bazą danych. Bardzo się zdziwiłem, bo mówię, zmarnowałem 20-25 minut na tym, prawie pół godziny. Oczywiście była to też dla mnie lekcja, starać się walidować to, co AI mówi i może trochę szybciej też reagować, kiedy zamiast prostej odpowiedzi, zwłaszcza jak coś się wydaje proste, dostajesz dosyć skomplikowane opcje bez jakiegoś nawet wskazania, która jest prawidłowa. Więc to była też moja lekcja. Warto być jednak takim krytycznym też do tego, co AI oferuje. Cieszę się, że poruszyłeś te 2 tematy odnośnie właśnie tego ślepego wierzeniu AI-owi i nieweryfikowania tego, co on wypluwa. Bo ja tu widzę bardzo duże zagrożenie. O ile my mamy doświadczenie dosyć duże w branży i jeszcze się potrafimy złapać na taki banalny problem, o tyle wyobraź sobie teraz, że z takiego narzędzia korzysta osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę, która nie jest w stanie nawet z perspektywy doświadczenia zwalidować, czy to brzmi w ogóle realnie, tak? Typu właśnie, to powinna być funkcjonalność, która powinna być dostępna normalnie już we frameworku. Czemu ja muszę pisać jakiś helper? Przecież to jest tak oczywiste, że tam powinno to być, że pewnie tam to jest. Wchodzisz w dokumentację i widzisz. I teraz osoba, która nie ma tego doświadczenia, uważam, że AI taką osobę trochę skrzywdzi w kontekście przyszłej kariery. Raz, że jeżeli ślepo ufamy AI-owi, ostatnio jest modne vibe coding, tak? Czyli, że mówimy, co ma być zaprogramowane i AI nam to programuje. Dlaczego uważam, że takie podejście jest mega niebezpieczne? Robią to zazwyczaj osoby, które nie mają tego doświadczenia i są szczęśliwe, bo one powiedziały, potrzebuję mieć guzik, który będzie po kliknięciu wysyłał wiadomość. I jak za dotknięciem magicznej różdżki mają guzik czerwony, który wysyła wiadomość. Tylko on pod spodem, oprócz wysłania wiadomości, to jeszcze formatuje ci dysk na przykład. No nie? Osoba bez doświadczenia nie sprawdzi, co tam się zadziało. Nie zweryfikuje, czy to jest faktycznie tylko wyświetlanie czerwonego guzika. Czy ten w ogóle czerwony guzik jest wyświetlony w sposób prawidłowy, a może jest wyświetlony tak dookoła, że to po prostu nie będzie miało prawa bytu w przyszłości, tak? Czy później taka aplikacja będzie łatwa do utrzymania w ogóle? Tak? Czy w ogóle ją się da utrzymać? Tu ja uważam, że jest ogromne zagrożenie. AI uważam, że jest świetnym narzędziem, świetnie pomaga, nie zawsze, ale w większości przypadków świetnie pomoże, pod warunkiem, że wiesz, co chcesz zrobić, b, tak naprawdę wiesz, jak to zrobić i tylko chcesz, żeby to było zrobione szybciej. Natomiast jeżeli nie wiesz, jak coś działa i zlecasz to do AI, to jest trochę jak granie w kasynie. Raz wygrasz, raz przegrasz. I teraz tylko życzę wszystkim, żeby głównie wygrywali wtedy, kiedy trzeba i żeby nigdy nie przegrali na grubo. Sądzę, że to jest właśnie taki burzliwy czas, kiedy wielu rzeczy się uczymy na nowo. I poruszyłeś tutaj kilka ważnych kwestii. Może zacznę od tego, co powiedział ostatnio Linus Torvalds. Nie wiem, czy słyszałeś, on stwierdził, że AI jest super, jeśli musisz stworzyć MVP, jeżeli musisz mieć jakiegoś spike'a, przekonać się, czy coś zadziała, czy nie zadziała. Nie używaj AI do krytycznych funkcji w twoim systemie, ponieważ zrobisz sobie krzywdę. To się zemści prędzej czy później. Więc to była taka jakby pierwsza myśl człowieka, którego... Przepraszam, że ci przerwę, podpisuję się pod tym. Dokładnie, to jest taka trochę parafraza też tego, co ty powiedziałeś i też się z tym zgadzam. Drugą rzecz, którą chciałem w odpowiedzi do tego, co powiedziałeś, dodać, to moje doświadczenie z kodeksem. Kiedy zacząłem go używać i on zaczął mieć dostęp do moich plików, do mojego kodu, poczułem się taki odważny i stwierdziłem, to ja też teraz mu powiem, co on ma mi zrobić, jak mi napisać tą aplikację, a ja będę siedział, patrzył i się cieszył, że koduje się wszystko za mnie. I czego się szybko nauczyłem? Jeżeli powiesz sztucznej inteligencji, stwórz mi aplikację, to-do listę, albo stwórz mi aplikację do zarządzania finansami na takim wysokopoziomowym levelu i tylko tyle, to możesz dostać takiego potworka.
gdzie nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, jak to później rozwijać, gdzie później potrzebujesz zatrudnić 5 seniorów, jeżeli ten biznes wypali i oni będą musieli to wszystko odkręcać. Więc koszty będą dużo większe. A to, czego się nauczyłem bardzo szybko, to właśnie być bardzo precyzyjnym w promptach, w tych żądaniach od AI, co ono ma zrobić. Więc jak mu powiedziałem, stwórz mi endpoint do uploadu obrazków na S3, to efekty nie były zadowalające w ogóle. Kiedy ten endpoint istniał, ja go stworzyłem przy pomocy AI, ale później na przykład wszystko było w kontrolerze i chciałem, żeby mi to wyniósł do serwisów i do repozytoriów, bo korzystam z Service Repository Pattern, to kiedy powiedziałem już bardzo rzeczowo, wynieś mi upload tych obrazków do serwisu, który będzie uploadował obrazki, który będzie reużywalny, to jakby to zadanie było bajką. I ten uzysk, który miałem, jest ten sam, który ty miałeś z testów. Ja nie musiałem myśleć o plikach, tworzyć plików, namespace'ów i tak dalej. Wiem, że IDE teraz, nasze edytory dużo pomagają nam w wielu rzeczach, natomiast AI robi krok dalej. A jeżeli ta instrukcja jest bardzo krótka i rzeczowa, wręcz atomowa, to zadanie, to sukces stojący za tą instrukcją jest bardziej prawdopodobny. Jeżeli ta instrukcja jest bardzo ogólna, to możemy się spodziewać problemów. Więc to jest jakby takie druga rzecz, którą mnie zainspirowałeś teraz. No i ostatnia, nie wiem, czy będziemy mieli dzisiaj czas na ten temat porozmawiać, ale to, jak się zmienia rynek. Ostatnio słuchałem w wiadomościach, że wciąż ludzie szukają seniorów do swoich firm, natomiast bardzo ciężki czas przychodzi dla juniorów, dla osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia, a tak naprawdę muszą zacząć się uczyć, jak korzystać z technologii poprzez właśnie nie AI, poprzez takie żmudne wręcz rozwiązywanie problemów, tiketów, powoli za tiketem. Mam wrażenie, że dzisiaj my wszyscy gdzieś pędzimy i w ogóle wszystko ma być na wczoraj, podczas gdy, jak ja się zatrudniałem z mniejszym doświadczeniem, było wręcz powiedziane: Radek, jesteś juniorem, masz prawo pytać, masz prawo rozwiązywać tego tiketa przez miesiąc. My chcieliśmy juniora na to stanowisko, bo chcieliśmy zainwestować nasze pieniądze i nasz czas w człowieka, który się rozwinie i który będzie świetnym programistą. Zaufaliśmy ci, masz wielki potencjał. Dzisiaj mam wrażenie, że rynek wręcz zamyka się na juniorów, ponieważ to seniorzy pracują 10-20% wydajniej, więc poprzez cięcie kosztów mam wrażenie, że trochę strzelamy sobie w kolano. Wiesz co, masz tu sporo racji i chyba nawet wiem, z czego taki stan rzeczy wynika. To on trochę nawiązuje do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Jeżeli masz juniora, który korzysta z AI, bo teraz AI jest tak na dobrą sprawę narzędziem prawie w każdej firmie. Myślę, że prawie już nie ma firm, które w jakiś sposób AI nie wykorzystują. Szczególnie w naszej branży, tak, w branży tworzenia oprogramowania czy współpracy z oprogramowaniem, to jest prawie podstawowe narzędzie jak laptop, tak? Więc teraz, jeżeli dostajesz takiego juniora, który będzie korzystał z tego AI w sposób nieświadomy, tak? I masz seniora, który będzie korzystał z tego AI w sposób świadomy. Tutaj zapraszam do naszego poprzedniego odcinka. Gdzieś tu wyświetlimy link. To z punktu widzenia firmy, taki senior, mimo że teoretycznie jest droższy, on może być w ramach kosztu firmy znacznie droższy niż junior, ale w kontekście wytworzonego uzysku dla firmy to jest przepaść często. Tak? Bo juniora AI we pozoru będzie spowalniać, a seniora przyspieszać. Senior od razu zauważy, to nie to, jedziemy dalej. W razie czego, jak potrzeba, to on to napisze po prostu bez AI. Tak? Nie będzie miał tych przestojów. Junior pomyśli, o AI świetnie mi pomógł, daję code review i weź zabieraj, wracaj od nowa, napisz to porządnie, nie? Więc wydaje mi się, że to może być to. Dodatkowo, żeby dobrze korzystać z AI, żeby robić te atomowe prompty, te prompty, które rzeczywiście są przez AI łatwe do wytworzenia, to tak naprawdę znowu potrzebne jest ci doświadczenie. Ty musisz wiedzieć, co ty chcesz osiągnąć, żeby poprosić o to AI. AI sam ci tego nie wymyśli. I teraz masz juniora, który nie wie, jak powinno być zrobione, to jak ma zadać prompta? To jest trochę, nie wiem, jakbyś teraz nie miał żadnego pojęcia o tym, jak lecieć w kosmos i ktoś ci powiedział, to Radek, leć w kosmos.
Super, pewnie ci się uda, tak? Ale czy zrobisz to tak, jak należy? Czy zrobisz to szybciej niż doświadczeni astronauci? Raczej nie. Raczej nie, a dodatkowo doświadczeni astronauci korzystają z skrzynki narzędziowej, której ich przyspiesza, tak jak ty powiedziałeś, a jeżeli nie masz doświadczenia i nie masz jak go zdobyć, bo rynek właśnie się zamyka na ciebie, to nigdy nie nauczysz się, jak z tych narzędzi korzystać. Więc jest taki trochę paradoks w tej chwili, że no niestety zagrożenie jest realne moim zdaniem. Jestem jednak optymistą. Mam nadzieję, że gdzieś przyjdzie taki moment obudzenia się w tej kwestii. Wiele firm myślę, że szybko zauważy, że ta inwestycja w człowieka to jest ciągle najlepsza inwestycja. I myślę też, że wiele zawodów nowych powstanie. Ten rynek zmienia się bardzo dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu się nam nie śniło, że dzisiaj będą ludzie zatrudniani tylko i wyłącznie do tego, żeby takie sieci czy sztuczną inteligencję trenować w jakimś wąskim zakresie, a dzisiaj to jest powszechna praktyka. Więc ja jestem ciekaw, co się będzie działo dalej. Fajnie, że dzisiaj porozmawialiśmy o naszych takich refleksjach i naszych doświadczeniach, które mamy ze sztuczną inteligencją, bo mamy też tą unikatową szansę być świadkiem tych zmian, więc fajnie, że mogliśmy się też tym podzielić. Dobra, to na koniec zadam ci 2 pytania. Mogę ja najpierw na nie odpowiedzieć, jeśli chcesz. Pytanie numer 1. Jakie widzisz największe zagrożenie takie techniczne odnośnie AI? I jak widzisz przyszłość AI? Co według ciebie będzie następne związane z AI? Jeśli chcesz, mogę odpowiedzieć najpierw ja, albo możesz zacząć ty. Okej, to skomplikuję ci to teraz. Dobra. Odpowiedz proszę na pytanie pierwsze, jak widzisz przyszłość AI? Widzę przyszłość AI i to nie wiem, czy to jest moje, czy wykształciło mi się na podstawie tego, co słuchałem u innych mądrych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że AI zostanie takim nowym językiem programowania. Czyli obecne języki, to się zadzieje coś mniej więcej takiego, jak się działo w latach tam 50., 60., kiedy zamienialiśmy tak naprawdę assemblera na języki wyższego poziomu. I wtedy też było tak, ci, którzy znali assemblera, tam wymiatali i oni tak naprawdę stwierdzili, kurczę, można by dać to jakoś pod strzechy, żeby taki przeciętny użytkownik był w stanie sobie coś napisać. No i powstały języki wyższego poziomu, które tak naprawdę były znowu zrozumiałe tylko dla tych, którzy byli w miarę zaawansowani w temacie. I w ten sposób powstała nowa warstwa abstrakcji, gdzie tak odseparowaliśmy trochę tą część sprzętu od części programowej. I mam wrażenie, że w tej chwili robi nam się bardzo podobnie i to będzie przyszłość. Czyli ten vibe coding, co się teraz nazywa, tak naprawdę prawdopodobnie wyewoluuje w nowy język programowania, taki bardziej naturalny. Prawdopodobnie może w końcu się uda, że ten język programowania będzie na zasadzie takiej rozmowy z komputerem, na zasadzie dobra, komputerze potrzebuję, żeby tu był czerwony guzik, tutaj chcę, żeby się zadziało to, a tu chcę, żeby się zadziało to. I z biegiem czasu myślę, że tak będzie można tworzyć oprogramowanie i to jest według mnie przyszłość, czyli dodatnie nowej warstwy, czyli warstwa AI-owa zrobi nam translację na tą warstwę wysokopoziomowego języka i wysokopoziomowe już potrafią na niskopoziomowe robić, tak? I wydaje mi się, że to jest to, czym AI się stanie. Bardzo, bardzo ciekawy punkt widzenia, bardzo atrakcyjny też. W ogóle się tego nie obawiam. Myślę, że wiele było takiego sprzeciwu kiedyś, jak powstawały te wysokopoziomowe języki programowania właśnie, takiego strachu, że właśnie to jest taka zmiana, która zastąpi de facto programistów, a tak naprawdę wytworzyła nowe pokolenie programistów i wręcz się rozrosła, więc to jest ciekawe. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, absolutnie. Może w tym temacie podam przykład, który chyba na LinkedInie ostatnio widziałem, kiedy mama i córka wieczorem usiadły do problemu, a problemem było to, że córka, dziecko kilkunastoletnie nie umiało do egzaminu materiału na następny dzień. I co zrobiła mama, znając AI, pracując na co dzień, nawet nie będąc może programistką? Stworzyła bardzo szybki prototyp aplikacji, który w bardzo fajny sposób, taki atrakcyjny dla dziecka, wyświetla pytanie i kilka odpowiedzi i dziecko ma za zadanie wybrać odpowiedź i tam są różne takie animacje, takie wsparcie, jak odpowiesz dobrze, albo wyjaśnienie, jak odpowiesz źle, czemu to było źle.
mechanizm powtarzania pytań, na które się nie odpowiedziało wcześniej prawidłowo, więc taka szybka aplikacja powstała, która sprawiła, że córka zaczęła mieć znowu radość z nauki i rzeczywiście wszystko dobrze się skończyło. Więc to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Żyjemy teraz w takich czasach. Nie zdziwiłbym się, jakby tak było. Chciałem trochę odpowiedzieć na twoje pytanie, może nieco ironicznie, bo chciałem ciebie zapytać, zdefiniuj przyszłość. Nie ma problemu. Przyszłość to jest to, co jeszcze się nie wydarzyło, a zdarzy się dopiero. To ja ci Czy powiem, to pomogło? jeśli chodzi o jutro to nie za wiele się zmieni w stosunku do dzisiaj. A nie wiem, za rok, za 2, jakbyś miał strzelać. Za rok, za 2. Myślę, że będziemy szli dalej w tym kierunku takiego chaosu, kiedy coraz więcej ludzi będzie korzystało z technologii, będzie tworzyło ciekawe aplikacje. Coraz więcej osób widzę to takie może zagrożenie już nawet, że będziemy się rozjeżdżać, będziemy musieli się nauczyć wprowadzać nowych ludzi w rynek pracy. To, co ty powiedziałeś, że to będzie taki wyższy poziom, czy wyższy język programowania, jest bardzo atrakcyjne. Nie do końca widzę, że to już się dzieje, dlatego powiedziałeś, że to przyszłość, ale to będzie musiało się jakoś ustabilizować, żebyśmy nauczyli się, jak edukować nowych ludzi w naszej branży. Czy oni powinni znać wzorce projektowe? Czy oni powinni wiedzieć, co to jest zmienna? Wiesz, te wszystkie rzeczy, przez które my przeszliśmy wiele razy, nie tylko ucząc się ich, ale ucząc innych, albo ucząc się nowych języków programowania. Czy musisz znać składnie jako taki programista, coder AI przez prompty? Czy musisz znać składnie, tak? Czy musisz wiedzieć, że to, co napiszesz, czy to, co powstanie z twojego prompta, to będzie aplikacja napisana dla iOS-a, czy to będzie strona www? Więc ja mam mnóstwo pytań związanych z tym i powiem szczerze, że pytań jest więcej niż odpowiedzi dla mnie dzisiaj, więc to jest trudne pytanie. Podpisałbym się na pewno po tym, co ty powiedziałeś. Ale wbrew pozorom to, co powiedziałeś, to bardzo się z tym pokrywa, bo teraz zobacz, AI jako na wyższym poziomie język programowania, on nie musi znać specyfikacji, co jest pod spodem. Na tym to wszystko właśnie polega, że jak piszesz na przykład obecnie, to nie musisz wiedzieć, jakie są instrukcje procesora. Po to wyższy poziom programowania zapewnia ci tą translację. Więc nawiązując do tego, co powiedziałeś, piszę w wyższym poziomie aplikację i mnie nie interesuje, czy to jest na iOS, Androida, czy coś. To co mnie to interesuje? Po to jest wyższy poziom, żebym ja nie musiał o tym się martwić. Mam wrażenie, że żyjemy teraz w czasach, w których żyli programiści Assemblera i podobnie jak oni, dzisiaj my też zadajemy te same pytania. Na przykład oni się zastanawiali, no ale jak to? Wchodzą języki wysokiego poziomu i nikt nie będzie wiedział, jak przesunąć wartość komórki w pamięci. Jak to możliwe? A co jeżeli, wiesz, coś się zepsuje? I mam wrażenie, że ja jestem jeszcze mentalnie w tym samym punkcie, tu się przyznam od razu. I ja teraz, jak ty mi mówisz, no nikt się nie będzie zastanawiał, na co zostanie przetłumaczony ten twój prompt, we mnie budzi się taka właśnie assemblerowa niezgoda na zasadzie, no ale jak to? Nikt nie będzie wiedział, jak działa wzorzec strategia, albo jak coś zmienna się źle przypisze do innego typu, to nie będzie umiał naprawić tego błędu, więc tu jeszcze nie jestem mentalnie w tym miejscu, żeby tak totalnie zaufać właśnie takiemu podejściu, ale widzę, że tak to może się skończyć. Czyli chcesz mi powiedzieć, że przyszłość AI to jest nasza zmiana mentalna i nie mająca nic wspólnego z AI-em? To na pewno też. No dobra, a wróćmy w takim razie do drugiego pytania, czyli jakie widzisz największe techniczne zagrożenie związane z AI? Techniczne zagrożenie, czyli co... Możesz rozwinąć pytanie? To może odpowiem ja na to pytanie i wtedy ty uzupełnisz ewentualnie. Dla mnie technicznym zagrożeniem w stosunku do AI jest jakość samego AI. Jak wiemy, sztuczna inteligencja jest trenowana na jakichś danych. W przypadku sztucznej inteligencji wykorzystywanej do kodowania bardzo duża ilość danych pochodzi z repozytoriów chociażby na GitHubie. I teraz jakie ja widzę zagrożenie? To AI jest cały czas dalej trenowane, żeby było lepsze. I pierwotnie uczyło się na kodzie, który był stricte napisany przez ludzi. Na różnym poziomie. Juniora, seniora, jakieś większe projekty, jakieś mniejsze projekty. Tak naprawdę nawet nie wiemy do końca, na jakim kodzie było szkolone AI. Teraz, jeżeli coraz więcej ludzi wchodzi w programowanie dzięki AI, bo jest łatwiej,
produkuje, tak jak trochę rozmawialiśmy, nieświadomy kod, żeby nie nazwać tego troszeczkę inaczej. I ten kod umieszcza w internecie, chociażby w repozytoriach, na podstawie których znowu AI jest uczone, to obawiam się, że to jest troszkę taka kulka śnieżna, że jakość AI będzie stopniowo maleć. I mogę tu dać taki przykład z mojego podwórka, gdzie widzę czasami, to nie jest coś, co jest zawsze, ale widzę czasami, że na przykład AI podpowiada mi jakieś stare, już porzucone rozwiązania. Chociażby w JS-ach. Mamy kilka możliwości kodowania w JS-ach, czyli mamy tak zwany callback hell, tak? I możemy mieć try-catche. I teraz community jako takie mówi, idziemy w stronę try-catchy, to jest po nowemu, tak się to powinno robić. Co mi AI proponuje, kiedy piszę jakiś kod? Zaczyna mi .den, tak? Czyli tak jakby cofa się trochę w tym, jak powinniśmy to zrobić. I teraz ja to dostrzegę i zrobię tak jak trzeba. Junior tego nie dostrzeże, zrobi tak, jak AI podpowiedział. Wrzuci to do internetu, AI się nauczy na tym. Ponieważ bardzo dużo ludzi korzysta z gorszej składni, co AI będzie proponowało? Gorszą składnię, bo jest bardziej popularna. Fajnie to było widać na jednym z code reviewsów, który sprawdzałem, gdzie Copilot też uczestniczył jako reviewer i tu chodziło konkretnie o kod Terraforma. Przy tworzeniu security grupy kiedyś robiliśmy w ten sposób, że robiliśmy taga, któremu dodawaliśmy wartość, w sensie klucz name i podawaliśmy nazwę security grupy. Ale ostatnio pojawił się parametr name natywnie, gdzie można podać nazwę security grupy natywnie i zostało takie coś użyte w kodzie. I co zrobił Copilot? Słuchaj, sprawdź, czy na pewno powinieneś użyć name, ponieważ wszystkie inne wystąpienia w twoim kodzie robią tak, name równa się. A ty użyłeś parametru name i on chyba jest niepoprawny. I to właśnie fajnie demonstruje, że AI raczej będzie promowało to, co ma większość, bo jest bardziej jakby sygnał wzmocniony, bo częściej się pojawiało i przez to będziemy szli troszeczkę w złą stronę, chyba że to jakoś będziemy umieli się przed tym zabezpieczyć. To też fajnie było widać przy tych wszystkich pierwszych próbach wejścia AI, gdzie firmy weszły z AI-em jako czatem takim do pogadania i za tydzień musieli go zdjąć, bo po prostu największy rasista, homofob i nie wiadomo co jeszcze, czyli te wszystkie najgorsze wzorce sobą reprezentował zamiast te najlepsze, bo ich było po prostu więcej. Chociażby dla żartu niektórzy to robili, inni naprawdę tak robili i czat przejął te niekorzystne, nazwijmy to, poglądy. I według mnie to jest największe zagrożenie, że będziemy tankowali AI coraz gorszym materiałem do nauki i przez to AI będzie produkował coraz gorsze wyniki i w końcu obawiam się, że dojdziemy do tego punktu, gdzie ktoś będzie musiał pociągnąć ten wyłącznik i powiedzieć, nie, to już dalej się nie da, wyłączamy. To jest w ogóle olbrzymi temat w samym AI, jak sobie z tym poradzili mimo wszystko. Nie chcę może rzeczywiście wchodzić zbyt głęboko w ten temat, ale rzeczywiście widzę takie zagrożenie, które powiedziałeś. Żeby też może dodać coś więcej, ugryzę ten temat z trochę innej strony. Według mnie dużym zagrożeniem ze strony AI obecnie jest wpływ, jaki AI ma na ludzi, na ludzkość. I to zarówno ten pozytywny i ten negatywny. No i oczywiście pozytywny, że można mieć właśnie tą rubber duck, tą żółtą kaczuszkę, albo nawet jakąś interakcję, nie nazwę jej ludzką, ale rzeczywiście mogę z jakimś problemem najpierw pójść do czata GPT i gdzieś rozważyć opcje, a dopiero później myśleć co dalej, no to są te pozytywy. Ale skupmy się na zagrożeniach, więc na negatywach. Jakie widzę zagrożenia? To jest wyłączanie czy niepromowanie krytycznego myślenia. To znaczy AI traktujemy właśnie jak taki wyszukiwarkę na sterydach, czyli spodziewamy się, że tam dostaniemy wyniki. A nie wszystko da się w prosty sposób wydobyć z AI. I w ten sposób w nas samych promujemy pewne zachowania, które oczywiście jesteśmy ludźmi, lenistwo jest częścią naszej natury, więc jeżeli coś możemy z niskim zasobem energii uzyskać, to my wybieramy, dokonujemy często takiego wyboru. Niestety bardzo wiele rzeczy, żeby być profesjonalistą albo wręcz takim
mistrzem w czymś, rzemieślnikiem na przykład, interesujesz się meblami, wiesz, że żeby stworzyć piękny mebel, to nie jest kwestia kursu online 2 tygodnie, tylko raczej praktyka latami, poznanie drewna, materiału. Jedno drewno zachowa się o tej porze roku tak, to samo drewno o innej porze roku zachowa się inaczej, więc w ogóle teraz tylko sobie próbuję wyobrazić, jakie problemy i jak doświadczenie jest w tym ważne. Mam wrażenie, że AI obecnie promuje też szybkie rezultaty i widzę takie zagrożenie, że my będziemy szukać tych szybkich rezultatów we wszystkim innym, co jest ważne w życiu, a niestety pewne rzeczy wymagają czasu i nie da się ich przyspieszyć. I tu się obawiam trochę, że gdzieś tam sam widzę po sobie, jak to lenistwo we mnie dokonuje zmian, tak? Że zamiast teraz coś napisać, ja już wolę, żeby AI to zrobiło. Nie zawsze to jest dobre, czasami to pomaga, czasem jest to mądre, więc życzę nam jako ludzkości tej mądrości właśnie, żeby wybrać, chociażby tak jak mówisz, jak uczyć AI, tak? A żeby ono dalej było pomocne, a nie nagle ten efekt kuli śnieżnej sprawi, że będzie trzeba wyłączyć wtyczkę. Więc ja widzę takie zagrożenie, że jak ono wpływa na nas. I życzyłbym nam, żeby to zagrożenie się nie spełniło, żebyśmy jako ludzkość się rozwijali w dobrym kierunku. No, zgadzam się tu z tobą w pełni i faktycznie chyba twojego zagrożenia boję się bardziej niż mojego. Bo moje da się wyłączyć. Wyłączyć. A odwrócić może jakieś konsekwencje właśnie tego może być już ciężej, nie? Ale tak, obydwa są bardzo ważne i miejmy oczy otwarte. Dobrze, Radku, dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Uważam, że poruszyliśmy bardzo istotne tematy. Drodzy widzowie, jeżeli uważacie, że coś innego jest wielkim zagrożeniem dla AI, zostawcie to w komentarzach. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, jak korzystać z AI, jak zrobić, żeby AI ci lub nam, lub komukolwiek bardziej mogło pomóc, zapraszamy do sekcji komentarzy. Zapraszamy, subskrybujcie i tym razem ja to powiem, zostawcie lajka.